Mieszkaliśmy w domu przy ulicy Zielnej 21, a jednocześnie on wychodził na drugą, równoległą ulicę, której dziś nie ma, która nazywała się Wielka. I tam był Wielka 22. W przedwojennej książce telefonicznej mój ojciec figuruje właśnie pod adresem Wielka 22. Egzemplarz, no to w całkiem innych okolicznościach, egzemplarz tej przedwojennej książki telefonicznej udało mi się jakoś dostać, prawda? Też pamiątka, bo tam wiele osób, które pamiętam z dzieciństwa, mogę tam odnaleźć, prawda? I to mieszkanie zostało zniszczone już w 1939 roku pociskiem artyleryjskim, także musieliśmy je z niego przeprowadzić. Dziadek, no, to znaczy gdyby tam był ktoś bardziej, kto by umiał sam wyremontować, wstawić szyby, zmienić okna, prawda, to może by tam było, ale większość lokatorów się wyprowadziła w ogóle wtedy. Przenieśliśmy się z powrotem do dziadka. Dziadek był, jak wspomniałem, był lekarzem laryngologiem. Wtedy lekarze przyjmowali często w prywatnych gabinetach, więc jako laryngolog miał pomoc i taką jakby małą przychodnię, prawda, miejsce, gdzie tam mógł jakieś zabiegi, tam przedmuchanie uszu, czy jakieś udrożnienie czegoś robić. No, ponieważ już na parę lat przed wojną był już starszym człowiekiem, bo był więcej z lat 60. XIX wieku pochodził. Przeszedł pierwszy wylew w latach 30. i potem już praktykę zawiesił. Więc w związku z tym tam było po tym jego zabiegowym pokoju było sporo miejsca, było gdzie się przenieść. No tam nawet część rodziny wysiedlonej z Poznańskiego, tam mieli majątek, tam gdzieś też przebywała, było nas dużo, no, ale przyszedł na jesień 40 roku, okazało się, że trzeba iść do getta, prawda? Jakoś ze względu na dziadka i całość rodziny, to odrzucono możliwość ukrywania się tylu osób jako mało realną. Zresztą wtedy nikt nie kojarzył getta z tym ostatecznym rozwiązaniem, jak to się mówiło potem, mówi w tej chwili, prawda, które Niemcy zaplanowali. No i więc i tak trzeba było, ale gdybyśmy nawet nie poszli do getta, to i tak trzeba było to mieszkanie opuścić, bo ten rejon został jako Nurfjorddeutsche zaplanowany i wysiedlono stamtąd. Więc w Turnie trzeba było znaleźć następne mieszkanie, co przy ukrywaniu się byłoby trudne jeszcze dodatkowo. Dlatego szli do getta. Ojciec jeszcze przed wejściem do getta nawiązał kontakty konspiracyjne. To była Organizacja Polskich Socjalistów. Nazwała i oni nawet się, zdaje się, ucieszyli z tego powodu, bo powiedzieli, że on będzie tworzył komórkę tej organizacji na terenie getta. W związku z tym ojciec miał jakieś
zawsze jak jest legalne zatrudnienie. Tam najpierw na Chłodnej, gdzie mieszkaliśmy, to był oficjalnie dozorcą tego budynku, prawda, a później już tam umarł dziadek na drugi wylew, prawda, i przenieśliśmy się właściwie do domku przykościelnego, przy tym kościele Matki Boskiej, który jest na obecnej Alei Solidarności, prawda, dawnej. Tym, który był przesuwany w latach 60. Tam mówię dlatego o tym przesuwaniu, że ja szukałem tam śladów, gdzie myśmy mieszkali, jak to wyglądało, ale raz ze zniszczenia w czasie powstania, a po drugie właśnie to przesunięcie o 20 metrów tego kościoła spowodowało, że tam wszystko się zmieniło i wszystko wygląda zupełnie inaczej. Bo chciałem odnaleźć to podwórze, które tam pamiętam. To był jakby zamknięty teren kościelny, na który Niemcy rzadko chodzili, więc było uznane przez organizację za bezpieczne, prawda, jakoś. A ojciec oficjalnie był ogrodnikiem kościelnym. Księdza się orientowali chyba, bo to z nimi było załatwiane, bo nawet dali ojcu jakieś książki o ogrodnictwie, bo nie miał tym pojęcia, żeby chociaż nazwami umiał operować w razie czego, prawda. Jakoś, no i mieszkaliśmy. Mama do czasu, była nauczycielką. Jeszcze przez pierwszy okres getta dawała, nawet była w jakimś takim nauczaniu, trochę tam, później dawała trochę prywatnych lekcji, właśnie między innymi do niej chodził na lekcję Michał Głowiński, o czym wspomina nawet w swoich książkach. To na tym i 7 marca 1942 roku mój ojciec został aresztowany. Znaczy, okoliczności tego aresztowania nie znał, znaczy mama również, ja byłem za mały, ale mama również nie znała specjalnie, bo on wyszedł na chwilę, tego, że nie wszystkie spotkania konspiracyjne chciał odbywać w mieszkaniu. Więc wyszedł, powiedział na chwilę, no i nie wrócił. Ktoś, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, ktoś na niego wskazał. A to jakoś, może to spotkanie było jakąś prowokacją, czy takiego. Do dziś nie znamy okoliczności jego śmierci, a nie wiemy, gdzie było ciało, prawda, bo ani daty śmierci również, prawda. Wiem, że przez pół roku niemal był na Pawiaku. Był bardzo często przesłuchiwany, włożony na Aleję Szucha, tam na przesłuchania, w izolatce często. Jedyne, co mam dowody, to ponieważ ojciec miał kilka takich w organizacji, kilka kompletów konspiracyjnych dokumentów, więc na dokumencie pod nazwiskiem Kowalski został aresztowany i w tym
książce Reginy Domańskiej o Pawlaku, która jest uważana za najbardziej źródłową, znalazłem wzmiankę, że właśnie tego 7 marca 1942 roku został przywieziony Antoni Kowalski. Także to potwierdzenie mam. Oczywiście mama po tym, ponieważ w tym mieszkaniu, które nie było takie małe, miało taką alkowę jednocześnie i tam był powielacz, na którym wydano parę numerów takiego pisma Getto Podziemne, chyba Barykady Wolności jeszcze. No, i było trochę dokumentów, więc mama przy pomocy współpracowników ojca usuwała to wszystko. Także jak po 10 czy 12 dniach Niemcy przyszli, żeby zidentyfikować, no to już tam nic nie znaleźli, prawda, takiego, co mogło być obciążeniem. I jeszcze do końca nie byli pewni, czy to jest on, ale konfrontowali mamę z ojcem. Ojciec był, bo dlatego, co mama opowiadała, był miał powybijane zęby, potłuczone okulary, a miał takie bardzo specjalne okulary, bo miał jakąś wadę wzroku taką. I jak stał, to musiał trzymać się stołu, bo także widać było, że ślady tych przesłuchań były widoczne. Mamę wtedy zatrzymano na dzień, później puszczono, później w tych ramach zatrzymano ją na parę tygodni. W międzyczasie Niemcy przyjechali z większym samochodem i wywieźli wszystkie książki, które miały nawet w języku polskim, które miały sztywne oprawy i ładnie wyglądały, zostały zabrane. Ktoś mi nawet nie mógł uwierzyć, mówi, a po co im było? Ja mówię, po to, że oni po prostu chcieli rabować wszystko, co się dało, prawda? Więc nawet to. Pamiętam taką małą scenkę, jak ja leżałem wtedy w łóżeczku w czasie jednej z tych rewizji. No i taki też chyba gestapowiec, ale mówiący tak trochę po polsku, może Ślązak jakiś, podszedł do mnie, najpierw tam pod łóżeczkiem wszystko przebadał, tam nic nie ma interesującego, a później wyciągnął do mnie cukierki i uśmiechając się zaczął mówić, czy ja pamiętam kogoś, kto tu przychodził, czy to, co miałbym powiedzieć, czy dużo ludzi przychodziło. No, ja już wiedziałem, że mówić nie wolno, a ponieważ leżałem chory, więc powiedziałem takim zachrypniętym głosem, że gardło mnie boli, nie mogę mówić, prawda, coś w tym stylu. On coś tam zaklął pod nosem, zabrał tą torebkę z cukierkami. Nie uderzył mnie nawet, ale zabrał tą, poszedł sobie. Tak, to pamiętam tą scenę. No i później było i wiele, myśmy tam troszeczkę byli izolowani. Jeszcze na początku to wyglądało troszkę lepiej, nawet mama tam przy pomocy księży zorganizowała w tym
ogrodzie kościelnym, który dziś należy do przedszkola będącego tam obok. Takie półkolonie jakby dla dzieci, takie przedszkole, to jeszcze był 41 rok, to jeszcze było troszkę swobodniej. No ale później już zaczęła się zagęszczać atmosfera. No, poza tym tak, no, pamiętam tak, nie wychodziłem dużo na ulicę, prawda, jeżeli to tam mama nawet jak chodziła, bo ojciec utrzymywał jakieś kontakty z tą swoją organizacją takie, że on parę razy przechodził przez sądy chyba i przenosił jakieś materiały i później, że dla bezpieczeństwa jakby to mama obrała tą torbę z materiałami, gdzieś odchodziła, on szedł tak jakby bez niczego, tak jakieś więcej chodziła, ale mnie zazwyczaj na takie nie brano. Z rzadkich przejść, to pamiętam te trupy na ulicach przykryte gazetami, nieraz takie jakieś i tych ludzi, którzy tam o jakiś kawałek chleba nieraz wołali, tak jakoś. Znaczy już po aresztowaniu ojca i po tym jak mamy puścili z tego pobytu, to mama zaczęła, udało się jej znaleźć pracę w szopie. To było pewnym zabezpieczeniem, prawda, jakieś, bo miało się tą przepustkę, którą Niemcy honorowali do czasu. To na wszelki wypadek mnie do tego szopu zabierała, tak jak inni robili te dzieci, żebym nie zostawał tam. Oni tam pozwalali, jeżeli dzieci siedziały pod stołem i się bawiły jakimiś sznurkami, guzikami i nie chodziły nigdzie, to oni przymykali na to oczy. Jakiś. No i pewnego dnia to był chyba, to było jeszcze przed tą wielką ewakuacją, jeszcze w czerwcu chyba 1942 roku, przyszła do mamy jej siostra z 2 córeczkami, jeszcze mniejszymi ode mnie, i powiedziała, że podobno łapią dzieci na wywóz. I mówi, mogę zostać u ciebie, bo do kościoła chyba nie wejdą, prawda, na teren kościelny. No i w związku z tym, że ona była, to mama zostawiła mnie z nimi i nie wzięła mnie ze sobą tam, idąc do pracy w tym szopie. Okazało się, że jednak do kościoła weszli, z tym, że weszli policjanci z DOST. Weszli do kościoła, tam. Ja mówiłem, żebyśmy się schowali w tej alkowie, bo wtedy nas nikt by nie słyszał, nie widział tam nawet waląc drzwi. Natomiast ta ciocia zdecydowała, że idziemy, bo tam były schody prowadzące na strych. I ona zdecydowała, że pójdziemy tam.
A nie było dobre, byliśmy odcięci od mieszkania. No i oni tam chodzili, któraś z tych dziewczynek kichnęła chyba. I wtedy usłyszeli, że ktoś jest i zaczęli się dobijać. Te drzwi wyważyli, nas zabrali na ryksę. Wieźli, ta ciocia pojechała razem z nami, bo oni brali dzieci wtedy. Wtedy mieli jakiś limit dzieci danego dnia, które tu musieli dostarczyć. Ktoś, nie wiem w jakich okolicznościach, mama też nie wiedziała, ktoś mamie powiedział, natomiast ten szop nie był bardzo daleko, że weszli do kościoła i zabierają dzieci. Mama przybiegła i dogoniła nas idąc przez Karmelicką na Zamenhofa, dogoniła nas i zaczęła pertraktację z tym policjantem, który tą ryksę kierował nią, prawda. To był Pan wie, jak te rykse wyglądały, tak? To była taki rower z takim pudłem, prawda? A na tym pudle można tam było przenieść no i 6-8 osób swobodnie, dzieci to jeszcze więcej. No więc mama zaczęła pertraktację, on mówi, nie, jeżeli ja nie dostarczę tyle dzieci, to mnie zastrzelą od razu dzisiaj tam, więc jak pani mi da inne dziecko, to zamiast tego, to ja go puszczę. Nie. No i mama spotkała jakiegoś też adwokata, który znał ojca, ale był jednocześnie w policji żydowskiej i był jakiś funkcyjnym. I on zaczął mu mówić, że to trzeba, żeby puścić, że tamten się coś mówi. On ma mnie, już byliśmy blisko Umschlagplatzu, bo to już było w okolicy Niskiej. W każdym razie już widziałem z daleka ten szpaler tych szarych mundurów i te krzyki stamtąd. No, on wtedy mamie powiedział tak półgłosem, niech pani idzie tam na jakiś numer tej Niskiej i powoła się na mnie, to pani otworzą, a ja go zagadam jakoś. No i rzeczywiście myśmy w ten sposób uciekli, a niestety ta moja ciocia z tymi dziewczynkami już pojechała, prawda. Ja czasem sobie myślę, że jeżeli ja żyję, to na koszt tego, że oni zginęli tak jakoś. Takie myśli nieraz nachodzą człowieka. I tam weszliśmy do tego domu, wpuścili nas, jak mama podała jego nazwisko, ale do żadnego mieszkania nie mogliśmy wejść. Siedzieliśmy na oknie na klatce schodowej przez parę godzin, gdzieś ktoś nam dał szklankę wody, prawda? Tak. W końcu mama mówi, że powiedzieli, że wieczorem tu Ukraińcy przychodzą, jak kończą na Umschlagplacu swoją tą szychtę, to przychodzą tu się pobawić, prawda, żeby trochę robić porządku, więc mama zaryzykowała i wróciliśmy z powrotem do kościoła jakoś szczęśliwie, gdzie tam jakiś ksiądz, który zobaczył, mówi, no to możemy Bogu dziękować za to, że jesteście, bo już chcieliśmy się modlić za was jak za umarłych, prawda, już na tym. No i potem zaraz mama w
zaczęła starania, żeby mnie z getta wyprowadzić. Jeszcze przez parę dni chodziłem do tego shopu, pamiętam tam gdzieś jakiegoś dalszego, nawet trochę tam bliżej Smoczej. A ten shop czym się zajmował, w którym pana mama pracowała? No tak, no oni tam robili szyli jakieś rzeczy dla wojska, jakieś tam robili takie, dokładnie nie wiem, chyba to był Soptebensa, ale tego nie jestem pewien. No, a w późnych latach już mama troszeczkę nie pamiętała wszystkich szczegółów. Tam nie tak wiele rzeczy jest w ten sposób, że ja niektóre opowiadania łączę z wrażeniami swoimi połączonymi z tym, co opowiadała mama i co słyszałem nieraz od innych ludzi, prawda, bo po wojnie jak się ludzie spotykali i mówili, jak przeżyłeś, jak ci się udało, a że mieszkania były małe, więc nie było osobnych pokoi dla dzieci, wszyscy się mieścili w jednym, także ja mimo woli słyszałem wiele rzeczy, prawda. No, on tak jest. No i ja zostałem wtedy wyprowadzony z getta. A jak to wyglądało, w jaki sposób? Szczegółów wyjścia nie pamiętam. Prawdopodobnie było to przez sądy. To był taki pan, on się nazywał chyba Kropaczek, który w ogóle on oficjalnie był jakimś takim handlerzem, który tam administrował jakimiś niemieckimi tymi, ale przy okazji prowadzał szereg ludzi z getta, on w ogóle miał paru pracowników do tego. To wyglądało w ten sposób, że jak on, na przykład jak później wyprowadzał mamę po jakimś czasie, to nie wziął żadnych pieniędzy, bo jak on sam wyprowadzał, to nie brał pieniędzy, natomiast jak wyprowadzał któryś z jego pracowników, to kosztowało, bo powiedział, że on musi zapłacić, prawda, oni pracują. Tak ze mną szedł jakiś dość młody człowiek, o ile pamiętam. I chociaż dom, do którego poszliśmy, był bardzo blisko granicy getta na Bielańskiej, tośmy chodzili chyba za 4 czy 5 godzin, zanim tam doszliśmy. Podejrzewam, że to było, że on jednocześnie tak miał zaplanowane, a z drugiej strony chodziło o to, żeby zgubić wszystkie ślady, gdyby ktoś tam poszedł za nami. Prawda? Bo on chodził ze mną, to pamiętam, że chodził ze mną po różnych ulicach, nawet dorożką ze mną pojechał gdzieś tam, prawda, jakiś, ja trochę byłem oszołomiony, bo jednak ten świat po aryjskiej stronie wyglądał trochę inaczej niż ten. Jednak przed tej całej okupacji byłem jednak mniej tragicznie wyglądał niż za moją getta. No nawet jakąś tam kanapkę dawał, chodził się, miał się trochę z tego mojego jedzenia, no i po tych kilku godzinach mnie zaprowadził tam do tej tam i przyjaciele rodziców. To było małżeństwo mieszane. Ona przechowywała swojego męża, a jednocześnie w jej mieszkaniu dość sporym był taki punkt, można powiedzieć, gdzie sporo osób nocowało 2-3 noce, zanim znaleźli mieszkanie, prawda? Ja tam przebywałem, czekając na mamę kilka tygodni, chyba z 5-6 tygodni, bo mama jeszcze
ponieważ dokąd miała tą przepustkę z Sopłot, no to jeszcze nie była zagrożona bezpośrednio wywiezieniem, a jednocześnie chciała utrzymać jakiś kontakt z ojcem, bo przez tego to były tacy agenci gestapowscy. Była taka firma, która się nazywała Connie Heller. Prawda, na tym. Ale to znaczy on też próbował od mamy jakieś informacje wyciągnąć, ale mama go jakoś zawsze go zbywała okrągło, ale natomiast przez niego można było podać jakąś paczkę dla ojca naprawia, których normalnie nie chcieli przyjmować, prawda. Więc no, to było, no i mama po tym ostatnim jeszcze była taka, no trochę dziwna opowieść mamy, ale opowiadała, że przyszedł tam właśnie do kościoła, jak ona była już w domu, przed polski granatowy policjant. No i zaczął się pytać, czy pani tu mieszka, jak pani nazywa. Później mówi, ja tam mam pewne sprawy, mogę na chwilę usiąść. Mówi to, a może mi pani dać szklankę wody? Muszę zdjąć but, bo coś mi tam obciera nogę i jak zaczął z tego buta grzebać, to wyciągnął gryps. I to był ostatni właściwie kontakt od ojca. To był w sierpniu 1942 roku. No i jednocześnie mamie zabrano przepustkę do przedłużenia, a to tak było z tymi przepustkami, że oni zabierali, one były tam na 2 tygodnie, czy jakiś taki okres krótki. Jak je zabierali do przedłużenia, to nie wszystkim oddawali, prawda? W ten sposób ci, którzy nie oddali, już przestawali mieć ochronę. W sposób, ponieważ już nie miała przepustki i nie było tego kona, Niemcy rozstrzelali, więc już nie było w ramach tej akcji, więc nie było przez kogo dać tę paczkę, więc mama już dołączyła wtedy do mnie, przeszła też, dołączyła do mnie, no już dalszy ciąg to już był ukrywanie się po stronie aryjskiej. A może pan o tym opowiedzieć? Słucham? O ukrywaniu po stronie aryjskiej? No tak. Więc mieszkaliśmy najpierw na ulicy Miedzianej, w domu, który też został zniszczony. Patrzyłem, bo pamiętałem, że tego domu nie było. Tam mieszkało właścicielka mieszkania się usunęła i w tym mieszkaniu mieszkały chyba 3 rodziny żydowskie. Między innymi my. No ale po jakimś tam byliśmy z jakieś parę miesięcy, ale później przyszedł dozorca i powiedział, że tutaj się interesują tym zbyt dużo, żebyśmy zaczęli się rozglądać za jakimś innym mieszkaniem, bo tutaj się interesują, chodzą, ponieważ on tam dostał jakieś pieniądze, więc on mówi, o co ja będę iść tam
coś im tam opowiadał, że to nie tak, ale lepiej zniknąć stąd. No to przeprowadziliśmy się, dostaliśmy mieszkanie na Pradze na ulicy Ząbkowskiej i tam u pani Natalii Stasiak i tam przebywaliśmy prawie, no to jest miesięcy, no 1,5 roku byliśmy na Ząbkowskiej. To było mieszkanie chyba pożydowskie, to był dom przy Bazarze Łużyckiego, bo pani Stasiak mieszkała na Grzybowskiej z synem i tam ze względu na to, że to znalazło się w granicach getta, więc musiała się wyprowadzić. No i dostałem mieszkanie tu. Mieszkanie było w takim hałaśliwym dość punkcie, bo i ulica Ząbkowska i ten bazar. No i było bardzo zaproskwione niestety. No, to też wtedy nie było takich środków jak DDT czy azotoksy. Walka z tymi pluskwami była trudna. No to były takie dwa pokoje w amfiladzie z małą ubikacją i niedużą kuchnią, prawda, bez żadnej łazienki. Wtedy łazienki nie były powszechne w takich czynsowych domach. No i ja tam byłem w tym drugim pokoju za szafą z książkami. Znaczy z dokumentami myśmy nie mieli o tyle problemu, że w tej siatce konspiracyjnej ojca było parę kompletów dokumentów. Pod jednymi ojciec został schwytany, więc już pod tymi nie można było, ale pod innymi i z tymi dokumentami myśmy wyszli. Mama, ponieważ uważano, że nie ma wyglądu, ale więc nawet występowała oficjalnie jako kuzynka gospodyni wysiedlona z Poznańskiego, prawda? Tak, ale nie zameldowana chyba, bo ze względu na to, że jednak ta obserwacja Niemców nad mamą pewna cały czas była, więc nawet lepiej, żeby nie wychodziła za dużo, zwłaszcza, że jako nauczycielka, a szkoła, w której pracowała przed wojną, była na Pradze przez kilka lat, więc mógł ją ktoś, a bardzo niebezpieczne było poznanie przez osoby przypadkowe, bo nigdy nie było wiadomo, jak one się zachowają. Także mama mniej wychodziła, ja w ogóle nie wychodziłem. Raz w ciągu tego 1,5 roku chyba, raz czy dwa wyszedłem wieczorem po zmroku, że to jest celnie. Oceniono, że mam wygląd, mam za długi nos i wygląd dość niebezpieczny. Poza tym po tych wszystkich sprawach mam lękliwy sposób bycia, co od razu również stwarza podejrzenia, więc ja się nie wydalałem z tego mieszkania. Byłem tam za tą szafą z książkami i patrzyłem przez firankę, co się dzieje na podwórzu. Trochę czasem czytałem tam. Wtedy, ponieważ już miałem
czytać, to przeczytałem nawet, bo tam na tych półkach była trylogia nawet, no, coś. Może nie wszystko z tego rozumiałem wtedy, ale w każdym razie miałem zajęcie czytając to. No i tak tam w większości było. Przychodził, pamiętam, do mamy jakiś taki znajomy ojca, który też był w tej komórce organizacyjnej, który był, jak dowiedziałem się z wystawy w IPN-ie, był w Żegocie jednocześnie. No i on chyba tam mamę jakoś wspomagał finansowo. No. Nie robiło się przy dziecku takich rzeczy wyraźnie, ale tak nie mam wrażenia, że wspomagał mamę finansowo. Tam jakoś, no jakoś tam wtedy nie było jeszcze plastików w Polsce, więc mama robiła takie siatki ze sznurka wtedy, no, a żeby mama się mniej rusała, to pani Natalia Stasiak to sprzedawała na bazarze i trochę miał z tego dochodu razem, bo ona nie pracowała, prawda? W zasadzie było takie pieniądze na wspólne utrzymanie, prawda? No, jakoś miałem, no. I tak, że tam. Pan mówił, że to właśnie ukrywanie ma wpływ na pana życie potem. No, miało pewien, bo to zostaje pewien lęk, żeby mnie nikt nie zauważył, prawda? Pan mówił o tym, jak byliśmy na przystanku, o tym Indianinie. O czym? Indianinie. No tak, no to jest takie, tak powiedziałem pół żartem, że zachowuj się jak Indianin, nie zostawiaj po sobie śladów, że jak coś robię, to staram się ślady, czy no, na przykład w kuchni mało kto rozpozna, że ja byłem, natomiast ja ślady swoich domowników zawsze mogę rozpoznać, dlatego że jakoś może to jest tak, żeby nie zostawiać po sobie śladów, być niewidocznym, prawda? Nie widział. Może to jest odruchowo jakiś taki, jest tak sobie, no człowiek się trochę autokontroluje, więc no, tak się zacząłem nad tym zastanawiać, że to może być z tym związane, że jest, no bo to jednak życie było nienormalne, zwłaszcza, że ja chciałem czasem wyjść, ale wiedziałem, że nie wolno, wiedziałem, że można, no tam było, nikt jakoś nawet mama opowiadała później, powiedzieli, że jest jakiś ksiądz, do którego trzeba iść, żeby się dowiedzieć o jakieś tam, jak się zachować. No i nawet mama tam podobno w tym kościele świętego Floriana i mama u niego była. Nawet Jan powiedział jej, proszę pani, jeżeli nikt pani nie szantażuje, dokumenty są w porządku, dokumenty macie razem z metryką. Nikt nie szantażuje, nie dowiaduje, to siedzieć cicho i się nie ruszać. Najwięcej ludzi wpada przez to, że robią jakieś niepotrzebne ruchy, prawda? Komuś się narażą, że on powiedział, że jeżeli nie ma żadnych kłopotów, to nie chce wiedzieć, jak pani się nazywa, ani gdzie pani mieszka, bo człowiek jest człowiekiem, jeżeli mnie złapią, to jak nie będę wiedział, to nie wypowiem na pewno. A pan kiedy zaczął się nazywać Ludwik Górski?
Bo No to rozumiem. właśnie z tych dokumentów, nie, to imię jest takie samo. Mhm. Imię jest takie samo, natomiast nazwisko Górski było z tych dokumentów właśnie, co powiedziałem, z tych, które były w tej organizacji. A czy może pan powiedzieć, jak rozumiem, z getta przeżyła pana mama i pan. Tak, A czy może pan powiedzieć i powiedzieć, jak się nazywali pozostali członkowie pana rodziny i krewni, którzy byli w getcie? Też z imienia i z nazwiska, żebyśmy to mieli zapisane. no więc nazwisko rodowe ojca i dziadków było Oppenheim, prawda? Był babcia i dziadek jeszcze żyli. Dziadek zmarł śmiercią naturalną. No dość wcześnie na początku getta miał jeszcze mógł być pochowany. Jest nawet jest jego grób na Okopowej w tym cmentarzu. Natomiast babcia, dziadek nazywał się Samuel Oppenheim, ojciec Antoni Oppenheim. Babcia była Maria z domu Pinczewska. Babcia z ciocią niestety gdzieś straciliśmy wtedy z nimi kontakt, bo one również wyszły z getta, ale w jakichś okolicznościach zginęły, tego nie wiemy. W pewnym czasie, do pewnego czasu był kontakt, później nie było już. Nie wiemy. No, z licznej rodziny, ja mówię, no to dostaliśmy tylko my we dwoje, no, była taka kuzynka ojca, trochę dalsza, która no, ale ona się uratowała, bo ona była, przeżyła wojnę w Anglii, więc to nie była zagrożona, ale tak, to w zasadzie nikt się nie uratował z tej rodziny. Właśnie ta ciocia z tymi dziewczynkami pojechała na ten Umschlagplatz, prawda? I jak oni się nazywali? Pamięta pan? Dzień nie pamiętam, znaczy ona miała pewnie męża na nazwisko panińskie mamy było Belbaum, ale sam, że ona miała nazwisko z męża, którego ja nawet nie wiem, czy je kiedyś znałem. Po prostu. Więc no niestety tak wydaje mi się, że w tych rodzinach tak jest, że spośród właśnie tam, jak to w czasie tych uroczystości na cmentarzu chyba to było w 93 roku na 50-lecie właśnie jest taki pomnik, jedyny ocalały z 20-paroosobowej rodziny, prawda? Też mówię, że z licznej rodziny myśmy tylko pozostali i przeżyli. No tam jeszcze były takie później incydenty, bo jak zaczęło się powstanie warszawskie, które na Pradze było, bardzo krótko, bo
nie mieli łączności z drugą stroną. Niemcy obsadzili mosty i Wisłę, więc nawet zdecydowano, żeby nie kontynuować walki. Tam jeszcze przez parę dni na cmentarzu Błudnowskim się bronili. Coś, żadnego dworca nie mogli zdobyć, więc nie mieli. Także Niemcy tam zaczęli wtedy robić już takie przeczesanie domów, więc najpierw szukali mężczyzn. Wszędzie chodzili, szukali, a później mieli, w następnym tygodniu mieli, bo wszystkie osoby do 50 lat, nawet z dziećmi, miały być wywożone do Niemiec. Przypuszczam, że gdyby nie powstanie, to samo by się działo i po lewej stronie Wisły. Prawdopodobnie. No więc myśmy przeszli do koleżanki mamy wtedy, żeby uniknąć tego drugiego najścia Niemców, bo to pierwsze to oni się pytali man, Weissmann, prawda, tak, a innymi się nie interesowali, ale jakby się zaczęli, więc przeszliśmy do koleżanki mamy, która mieszkała na Stalowej, która sama była Żydówką, ale miałam męża Aryjczyka, który był w Oflagu, spędził całą wojnę, więc ona chodziła, miała aryjskie papiery i nawet się poruszała normalnie. Z tym, że tam to był akurat okres taki ciepły przez sierpień, wrzesień. To było takie niskie pierwsze piętro, a naprzeciwko był taki daszek, na którym bawiły się dzieci, prawda, na tym. Jak tu było otwarte okno, a nie wskazane było zasłanianie go szczelnie, bo jak inni nie zasłaniali, to mogłoby wzbudzić podejrzenia. Więc ja musiałem się po tym poruszać na czworakach, bo zobaczenie przez dzieci jakiegoś nieznanego kolegi było trochę mogło być ryzykowne, prawda. Z tym, że to nie było już długo, bo 14 września Pragę zajęłano pierwsza armia wspólnie z Rosjanami. No taka jeszcze przedtem mieliśmy taki incydent, że właśnie tydzień później znowu zaczęli w tej części Pragi szukać tych i powiedzieli, że wszystkie kobiety z dziećmi mają się stawić któregoś dnia tam na plac, prawda, z dokumentami. No więc mama próbowała wrócić na Ząbkowską, ale tam już była obstawa, stali Niemcy i nie przepuszczali, prawda, z tych ulic. No, także to jest. No i musieliśmy tam pójść na ten plac wtedy, bo oni szukali po mieszkaniach, ponieważ mama miała taki guz włókniak, który został zdiagnozowany w 1940 roku. No, ale lekarz jej powiedział, no pan przewodniczący w tej chwili nie ma warunków zupełnie, jeszcze przed pójściem do getta, w tej chwili nie ma warunków szpitalnych, nie ma dla Polaków, nie ma nic. Wojna się skończy za pół roku albo rok, to wtedy pani zrobi operację. Ale dał mamie takie rozpoznanie,
który napisał, co jest po polsku i po łacinie. I tam, jak byliśmy na tym placu, to tam był lekarz Niemiec, który kwalifikował. Jak mama miała ten dokument, to powiedział, nie, ta się nie nadaje do wywozu. Ci, którzy się nie nadawali, bo ci, którzy się nadawali, to od razu byli na stację pędzeni, prawda? A ci, którzy się nie nadawali, no to musieli za drutami postać do wieczora, potem ich puszczono łaskawie do domu. No ale to już po kilku dniach już potem już z Niemców nie było, to znaczy Niemcy byli do stycznia 1945 roku byli po stronie lewej w Warszawie, prawda, ten front stał na Wiśle. W związku z tym tam życie na Pradze było bardzo specyficzne wtedy, bo ta część blisko Wisły była w ogóle wymarła, prawda. Nawet ulica Targowa była w zasadzie strefą zakazaną, dlatego że Niemcy mieli tych snajperów, którzy zmienili stanowiska nad Wisłą i przez te prześwity ulicy między domami strzelali. Były historie, że ktoś padł do swojego mieszkania, żeby coś zabrać i wychodząc został zastrzelony. Więc całe życie było tam na tych głębszych ulicach tam dalej. A Niemcy ostrzeliwali jednocześnie z tych ciężkich działów, prawda? Także tam szereg domów było poniszczonych. Nie wiedzieliśmy, jak taki pocisk leciał. Budynki się trochę ruszały, bo to były te wielkokalibrowe pociski. To nigdy nie było wiadomo, w który dom trafi. No, wiele lat po wojnie pamiętam szereg takich domów na Pradze, które zostały zniszczone wtedy i nie były odbudowane po tych salach. A pamięta pan wyzwolenie i jakby w jakiej sytuacji jest pan z mamą po wyzwoleniu, gdzie państwo mieszkają? Znaczy wyzwolenie już było wcześniej, bo była Armia Czerwona, ale koniec wojny może w ten sposób. No, koniec wojny był tak. Trochę był, nie był łatwy. Nie mieliśmy gdzie mieszkać. Do tego mieszkania, do tego pokoju z kuchnią wrócił tam ten mąż z tego oflagu i jeszcze tam jakaś rodzina, więc tam mieszkało chyba 10 osób, 12 myśmy musieli czegoś szukać. Mama musiała iść na tą operację, bo ten włókniak jednak bardzo się rozrósł. Także była wtedy, ja byłem w jakimś sierocińcu, prawda, przez ten czas, jak mama była w szpitalu. No i takie były trochę niezbyt łatwe. A to był sierociniec dla dzieci żydowskich, czy to był sierociniec po prostu? To był chyba żydowski sierociniec, tak. Gdzieś niedaleko Warszawy, bo nawet ten lekarz, który mamy operować, to chciał mamy dać jakiś adres do swoich przyjaciół, do Ciechocinka, żeby tam, no ale mama mówi, tak daleko, te 200 kilometrów, więcej, a może gdzieś bliżej, żeby to było. No, tak. No, ale tam nie było dobrze, bo tam były przeważnie dzieci, które z Rosji przyjechały i one były raczej nie były zastraszone, a wręcz przeciwnie, prawda? Więc
Więc jak stawiano na stole talerze z kanapkami, to oni wszystko łapali, a wychowawczyni mówiła, no jak nie umiesz sobie poradzić, to jesteś sam sobie winien. Trochę tak. Także, no bo ja taki byłem zresztą, oni widzieli, że wiadomo, że na wschodzie trzeba było walczyć o jedzenie, prawda? Ale nie zagrażało nic życiu bezpośrednio. No, Pamięta pan coś z tego sierocińca właśnie? no więc tak pod tym względem no, niewiele specjalnie. No bo pan, Bo ja tam byłem zresztą, ile ja tam byłem? 3 tygodnie, to nie było. Chyba 3 nawet tygodnie, tak. To nie było wiele. No jakoś tak specjalnie sympatycznie mi jakoś nie utkwił w pamięci. a czy po wojnie, zaraz po wojnie, w tych latach był strach przed antysemityzmem, czy jak to było zaraz po To wojnie? znaczy, był pewien antysemityzm taki. Dzieci między sobą wołały tam, prawda? Taki jakiś, taki był trochę antysemityzm nie był, ja wiem, to co myśmy się z agresywnym nie spotykali, ale z takim trochę drwiącym stosunkiem do Żydów raczej. Bardziej. Także był taki stereotyp, że Żydzi się wszystkiego boją, prawda? A przecież już to, co się działo w Palestynie w latach 20. czy 30. Świadczyło o tym, że właśnie nie jest tak, jak to właśnie w tych klubach sportowych żydowskich, a tak było, była taka opinia, że Żydzi to oni nic nie, oni się wszystkiego boją, oni do żadnego sportu nie się nie nadają, do tego jakieś takie, były pewne stereotypy, które tak trochę może ciążyły. Nie wiem skąd pewne różnice płynęły na pewno z odmienności, prawda? Inaczej patrzyła na to inteligencja też byli, bo powiedzmy niektórzy endecy nastawieni źle do Żydów, ale w większości inteligencja, która była zresztą, moja rodzina była dość zasymilowana. Ojciec miał przyjaciół i Żydów, i Polaków, prawda? Również, ale co innego było z tym problemem w jakichś małych miasteczkach, prawda, gdzie te społeczności żyły całkiem osobno od siebie, a jeszcze różnice religijne i obyczajowe powodowały taką obcość, a czasem nawet niechęć, jak tam jeszcze jakieś problemy ekonomiczne wchodziły, prawda, z tym handlem czy inne, no to w sumie mogło dawać jakieś te, a to przemieszanie chyba, które nastąpiło w wyniku wojny i tych wszystkich perturbacji potem, to że tam małomiasteczkowa ludność napłynęła do całej Polski i pewne swoje zwyczaje i przekonania przeniosła, prawda, na to. A jak
no, pobyt w getcie, ukrywanie, w ogóle doświadczenia wojenne, pan myśli, wpłynęły na pana takie poczucie tożsamości żydowskiej, no bo pan cały czas wiedział oczywiście, że jest pan Żydem, prawda? No, wiedziałem o swoim pochodzeniu, ale to w pewnym sensie, no, czułem się przede wszystkim Polakiem, który jest pochodzenia żydowskiego bardziej. Bardziej. Może nie kultywowałem, bo rodzina była dość zasymilowana. Ja różnych nie kultywowałem takich zwyczajów, zwłaszcza, że to życie żydowskie rozwijało się po wojnie bardzo cicho i w ukryciu. Zresztą ja w tym ukrywaniu się zostałem wychowany trochę przez tą panią Natalię Stasiak w takiej wierze katolickiej i trochę przy niej zostałem, prawda. Co nie przeszkadza, bo ja się interesujemy zresztą, a później moja żona również była Polką, prawda, więc nie było, no, ale interesowała się bardzo i myśmy kulturą żydowską, myśmy byli parę razy w Rychwałdzie, jak były tam na tych obozach Fundacji Laudera, prawda, znam stąd się pamiętam, mnie zawsze ten Michael Schuldyś pamięta z tych obozów, gdzie jest to moja żona robiła, ponieważ ona dobrze robiła na drutach, bo to był taki relaks dla niej. Mówiła, że najlepszy relaks jest, jak się sobie usiądzie, po tym trochę porobi na tym, więc robiła tam razem z drugą panią, robiła dla niego w czasie ostatniego pobytu tam, jak już trochę była chora, taki tałes robiła dla Szydrycha właśnie. No to pamiętam, nawet się podobno modlił za nią, tak, nagrodę. Tak, no w końcu uważam, że to jest ten sam Bóg, prawda? Tak. Pewne różnią się pewne ceremoniały i rytuały, chociaż podobieństw jest sporo, bo judaizm rabiniczny powstał w zasadzie po zburzeniu świątyni jerozolimskiej, bo przecież przedtem składano ofiary ze zwierząt i trochę to w ogóle inaczej wyglądało, prawda? Coraz testamentowych niż wtedy, jak judaizm rabiniczny rozwijał się równolegle z chrześcijaństwem mniej więcej w tym samym czasie. Stąd pewne podobieństwa w liturgii, bo w zwyczajach, chociaż ich się, z żadnej strony się ich nie podkreśla, ale one są, jak się przyjrzeć, to są odpowiedniki świąt, prawda, tam obyczaje jak rabin bierze Torę, to podobnie się okrywa jak ksiądz biorąc Najświętszy Sakrament, prawda? Więc takie są różne podobieństwa, które jak się przyjrzy to. A to państwo u pana w rodzinie, w domu, to obchodzili państwo, czy obchodzą święta katolickie po prostu? Czy też żydowskie? Czy jedne i drugie po prostu? No, w zasadzie obchodziliśmy katolickie, bo to wtedy one były dniami wolnymi i
i były święta w czasie PRL-u. Życie żydowskie religijne było bardzo gdzieś w ukryciu bardziej wśród osób, które tam gdzieś dopiero na obozy Fundacji Laudera były w latach 90. No, dopiero potem, po upadku komunizmu. Tak, że wtedy byliśmy parę razy taki na kolacji sederowej, na jakimś, z tym obchodziliśmy tam. No, czasem pewne rzeczy tam w tej chwili ten dział pomocy społecznej w gminie nam przysyła na wszystkie święta Na Pesach pewnie. kartki z życzeniami. A. I na Pesach, i na Chanukę, i nawet na Purim, i na Szawuot chyba też. Tak. A czy może mi pan powiedzieć, no tak patrząc na właśnie pana życie po wojnie już, kiedy to, że jest pan Żydem, to miało jakieś znaczenie? Czy były jakieś takie momenty, kiedy to miało jakieś znaczenie szczególne? Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony powiedzmy pewne rzeczy, przykrości, które miałem, nie mogę, to znaczy mogę tak powiedzieć, nie mogę udowodnić, że one miały związek z tym, że ktoś podejrzewał moje pochodzenie, czy znał je, ale nie mogę również udowodnić, że nie miały żadnego związku. Mogły mieć, mogły nie mieć. Z tym, że parę razy miałem przykrości od osób, które wiedziały, które same były Żydami. Również, ale nie wiem, czy wiedziały o mnie, czy nie, bo tak jak panu mówiłem, wtedy się tych spraw nie akcentowało. Na przykład była pani, która pełniła obowiązki dyrektora Instytutu takie PO przejściowo, która nawiasem mówiąc miała, znaczy to męża nazywała się inaczej, ale nazwisko pani rodowe miała takie same jak moje Oppenheim. Ja w prywatnej rozmowie i nawet na to powiedziałem, to spotkało się z bardzo złym przyjęciem, prawda? I nawet nie wiem na to, że absolutnie nie chciała załatwić tego, co chciałem. Więc różnie to bywało. Różnie. A jeśli chodzi o 68 rok u pana w pracy? 68 rok był trochę takim, jeżeli chodzi o IBJ, był takim pewnym małym trzęsieniem ziemi na pewno. Znaczy, ten instytut powstawał w czasie, jak po aferze Światły Czy Instytut Energii? Jaki UB instytut? zostało zorganizowane. Ponieważ miał być na początku tajny, to miał być reaktor z Rosji, tajne wszystko, więc sporo osób z dawnego personelu bezpieczeństwa przeszło do tego instytutu. Na różnych, mniejszych, większych stanowiskach różnych.
Później w 1968 roku tych, którzy właśnie z tych ubeckich kręgów, którzy mieli pochodzenie żydowskie, byli, tak powiem, dobrze rozpoznani, to usunięto. Niektórzy zostali, ale mało. Natomiast ci ubecy dawnych, którzy nie mieli żydowskich korzeni, pozostawali do emerytury albo dłużej. Więc to prawda, w zasadzie ta różnica, poza tym ludzi związanych z pewną grupą, listą tam jest. No, ja nie miałem wtedy przykrości, o tyle nie miałem żadnego stanowiska, prawda, ani nikt. Byłem normalnym pracownikiem, tam różnie się reorganizacje robiły cały czas, bo reorganizacje były taką, że tak powiem, dziedziczną chorobą PRL-u, prawda, ciągłe reorganizacje, zmiany zakładów, wszystkich tam, no. Z tego ośrodka, w którym ja byłem, tam usunięto właściwie trzech profesorów. Tak w stosunku do innych raczej nie było. No tam ten prezes tego Urzędu Energii Atomowej, Billig, został usunięty i ludzie z nim związani, ale tak, niektórych jednocześnie usuwani byli ludzie, którzy nie mieli w ogóle żydowskiego pochodzenia, ale na przykład nie chcieli się zgodzić na to. Właśnie w tym ośrodku żeleńskim, w którym ja byłem, to wtedy żeby usunąć tych trzech profesorów, to zażądano od dyrektora ośrodka, żeby on podpisał ich zwolnienie. On powiedział, że on profesorów zwolnić nie może, bo ustawa mu na to nie pozwala, a poza tym jeżeli ktoś chce zwolnić, to niech to robią ci, którzy chcą zwolnić, prawda? Bo bez tego on został zwolniony jeszcze przed nimi i to z dnia na dzień, prawda, z zakazem wstępu na teren w ogóle z dnia na dzień. Tak samo jeden z kierowników zakładów, jak jest w pierwszej fazie, jak były te rozruchy studenckie w marcu, prawda, wtedy partyjnych załadowano do autobusu, tam ich zawieźiono gdzieś do komitetu, dostali pałki i tarce i mieli ten. I jeden z kierowników zakładów powiedział, że on nie będzie tego robił. I też został z miejsca zwolniony, prawda. Najpierw był wykluczony z partii, a następnie, prawda, przekonany, żeby się zrzekł swojej funkcji. Prawda. Tak, więc tak było. Tam była walka w kierownictwie partyjnym i to się działo od 56 roku była ta frakcja tolińska i puławska, prawda, i one się wzajemnie zwalczały i to w zasadzie w 1968 roku to jakoś eksplodowało pod ustrzeniem ze wschodu, bo
Rosjanie zawsze lubili kwestią żydowską się posługiwać w różnych sytuacjach, tak jak Stalin z tym procesem lekarzy jeszcze w ostatnim okresie, prawda, coś, takiego instrumentalnie traktowany, jak trzeba było coś zrobić. Nikt się nie pytał, dlaczego Żydzi są winni, tylko każdy się pytał, dlaczego cykliści, tak, prawda, jak w tym starym dowcipie, że wszystkim winni Żydzi i cykliści, prawda. Panie Ludwiku, ja chciałem jeszcze na zakończenie zapytać o Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu, to znaczy kiedy Pan dołączył do tego stowarzyszenia, jak na Pana wpłynęło no, to stowarzyszenie, czy kontakt z ludźmi, z innymi członkami stowarzyszenia? No miałem wiele informacji. Ja nie jestem jednym z pierwszych członków stowarzyszenia, mam tam numer legitymacji 200 chyba, prawda, co było chyba przewinęło się, bo już wielu nie ma, blisko 800 osób, prawda, przez to stowarzyszenie będących w Polsce. No, wiele osób tam znałem, trochę nowych poznałem. No, między innymi właśnie tą Joasię, której ojciec był w jednej komórce tej konspiracyjnej z moim ojcem i on właśnie razem z mamą usuwał te wszystkie dokumenty, prawda, które mogłyby obciążać, bo tam były między innymi były propozycje wyroków śmierci dawane na stronę aryjską, między innymi na jednego z tych gestapowców, który prowadził przesłuchania ojca, prawda. Więc tak, mogły być różne dokumenty. Tak jak ona wspomina, bo oni mieszkali na ulicy Białej, że całe to archiwum, bo trochę o tym wspomina Ringelblum w tych swoich, to znaczy w tej części z pierwszej połowy 1942 roku, bo najpierw została odkopana ta która dotyczyła drugiej części 1942 roku. W tej pierwszej części tam jakieś wspominki są na ten temat. Mi nie udało się do tego dojrzeć. W każdym razie myślę, że to było podstawą, bo w 1964 roku na dwudziestolecie, na dwudziestolecie powstania w getcie mój ojciec i ojciec właśnie Joasi Neuding zostali odznaczeni pośmiertnie tym srebrnym krzyżem Virtuti Militari. Więc ona mi wspomina o tym, że to archiwum, bo oni mieszkali na Białej, że to archiwum gdzieś zostało zakopane tam na Białej. Ale one z mamą nie mogły znaleźć po wojnie tego miejsca. Podobno próbowano kopać, nigdzie na nie nie natrafiono. Więc albo ktoś trochę źle zapamiętał miejsce, albo jakoś. Panie Ludwiku, bardzo dziękuję za rozmowę.
Czy chciałby Pan na koniec jeszcze coś dodać, cokolwiek, co uważa Pan, że powinno się tutaj na tym nagraniu znaleźć, co jest szczególnie ważne, a nie zostało powiedziane? Co zostało? No, mi się wydaje, że tak jak ja sobie zdaję sprawę z tego już wtedy, jak to pisałem w tym wspomnieniu w pierwszym tomie Dzieci Holokaustu, że najważniejszą rzeczą jest ocalić pamięć. Bo bez pamięci mówi się o przebaczeniu i pojednaniu, ale nie może być przebaczenia, jeżeli nie ma pamięci, no bo nie ma co przebaczać, prawda? Musi być. Pamięć i pojednanie musi się opierać właśnie na tym, że musi być pełna pamięć tego wszystkiego, co się działo, trwalona. No i ja tak sobie myślę, że to, że ja przeżyłem, to składa na mnie obowiązek, żebym tej pamięci dawał wyraz wszędzie. Bo może Bóg chciał właśnie, żebym dlatego przeżył, żebym to świadectwo mógł dawać, prawda? Bo to jest najistotniejsze, żeby ludzie nie zapomnieli, bo historię łatwo zafałszować potem, a jednak świadectwo łącznie z badaniami historycznymi i takimi fachowo prowadzonymi nie pozwoli na skręcanie różnych rzeczy, prawda, różne strony w zależności od koniunktury politycznej. Także wydaje mi się, że pamięć jest najważniejsza. I nawet sobie, jak zajrzałem do marynarki, to znalazłem tutaj, że mam to, łączy nas pamięć. To jest właśnie z rocznicą tak związane. Tak. Okazuje się, znalazłem to w tym roku. Myślałem, że jest. Więc niech ta pamięć nas dalej łączy i pomaga budować trochę lepszy świat, chociaż te realia naokoło nas nie za bardzo na to wskazują w tej chwili.